Siemanko, z tej strony GB95 i witam Was w trzecim odcinku gry Legacy of Kain Reaver 2. Jesteśmy ponownie, tak jak widzicie, Razielem, który coś będzie musiał zdziałać w stosunku do Kaina. Jednakże co zdziałamy, co Raziel będzie planował zdziałać, co zadziała tak naprawdę, dopiero pewnie się okaże za jakiś czas. Na obecną chwilkę jeszcze sam nie wie, stara się nie być pod wpływem nie tyle emocji, co też zadań od Boga Starszego, tej takiej macki, oraz od Mobiusa. To się wszystko tak naprawdę dopiero rozwiąże. I to też takie, powiedzmy, pokrótce przedstawienie poprzedniego odcinka, bo rozmawialiśmy i z Mobiusem, i właśnie z tym starszym bóstwem, które swoją drogą znajduje się tutaj głęboko, głęboko pod wodą. Dobra, zatłukę najpierw tego gnoja, który we mnie strzela. Albo i nie zatłukę, jak tak będę wpadał do tej wody non stop. Dobra, pierwszy leży. Drugi leży. On możliwe, że wpadł ze mną do wody. Odbiłem sobie troszeczkę jasność. Jak zresztą widać, bo coś widać. I udało mi się wydostać. Jednak musiałem tamtędy przepłynąć. I surfaced into a very different landscape. The daylight barely penetrated the dense canopy of this forest. Here I discovered an ancient ruin, unmistakably one of Mobius's time-streaming chambers, but long ago sealed and abandoned to the encroaching swamp. I didn't currently possess the means to break this seal, but I thought in time that I might. So, my lurking observer was exposed. The creature vanished when he realized he was discovered, but I caught a glimpse of him, and his features were distinctive enough. This was the vampire Vorador, the monstrous assassin depicted in the stronghold.
strange that a creature brazen enough to assault the circle single-handedly would avoid confronting me. Very well. If Vorador would not come to me, I would go to him. But first I needed to find some means of reaching that terrace. Jednej takiej rzeczy, której właśnie w Legacy of Kain nie lubię, jest właśnie to, że nie ma jakichś tam misji jasnych, tylko trzeba się słuchać to, co powie postać i trochę też zapamiętać, bo jeśli powiedzmy jest jakaś przerwa, to później może być problem. Ale na ogół muszę dorwać wampira, który mnie no nie tyle prześladuje, co podgląda może? There appeared to be a passage here, leading northward into the mountains. The opening, however, was obstructed and too high for me to reach. Perhaps later I would find the means to bypass these obstacles. Jak na razie wszystkie przeszkody, jak to nazywa Raziel, będziemy w stanie pokonać później. Jakąś bramę. Teraz tamto wejście, które jest za wysoko, też kiedyś tam będziemy mieli szansę. Nie brzmi to zachęcająco. Daje wrażenie, że dużo będzie powracania. My lurking friend was nowhere to be seen, but I found these ruins even more intriguing. I recognized these arcane symbols from the chamber beneath the pillars, and realized that this shrine too was sealed to all but the bearer of the Reaver. Dobra, jakiś nowy przeciwnik, dość ciekawy. Dość ładnie mi przywalił. A, bo on miał to. Jako to życzę. No, mam jakieś ładne coś do zdobycia. A, i to będzie otwierało to, i tam u góry coś jest jeszcze. Dobra. Czyli nie mam co się bawić. Najpierw główny cel. Chyba. Bo nie wiem, jak tam wejść. Nie sądzę, że mam szansę dolecieć. Nie.
Okej, udało się. Przy okazji też widzę, gdzie mam iść, także zaplusowałem trochę. Throughout this ancient shrine, murals depicted the winged race and the apocalyptic war against their mysterious and equally inhuman adversaries. These winged beings, it seemed, were not only the architects of the pillars, but of this enigmatic place as well. And just as in the pillar's chamber, this shrine was adorned throughout with imagery of the Reaver, depicted with the reverence of a holy icon. Ciekawe miejsce, będzie fajna zagadka prawdopodobnie. Pod warunkiem, że skumam, o co chodzi. Tu raczej potrzebuję tamtego światła, tylko jak do niego mam dotrzeć? O, czyli to tak ma działać. Tu już światło jest, ja myślałem, że dopiero ma być. Czekaj, co? Skąd ja mam wiedzieć, które to są puzzle targets? Odpowiedzi kuźwa tak genialne. Chyba, że chodzi o ten talerz. Nie, o talerz też nie chodzi. A, mieczem. Dobrze, że zgadłem. Jeszcze nie to. Ale o to już chodzi. Czyli teraz tam wejść i powinno być w porządku. No. O, dobrze dotarłem. No, tu mnie wpuści. Już miałem lekką obawę, że też będzie problem.
Czyli jak rozumiem, udało mi się otworzyć jedną rzecz, czy zdobyć tak naprawdę. A teraz jeszcze z drugiej strony coś. Wy kurwa gnoje. Tak się chujowo z nimi walczy. Ale poszli dość szybko. Teraz mogę sobie wejść na szczyt. No i zobaczymy co stąd. Tu chyba nic. A jednak tam. Kwestia, czy ja się tam muszę dostać teraz, czy nie. Bo tym sobie świecę gdzie? Na to. O, ciekawie. Podoba mi się coś takiego. Tutaj. A, po prostu tam raczej. Dokładnie. Teraz wskazówkę przestawić. Chyba. To muszę mieć na dżownicy, a dżownica jest z drugiej strony. Czyli zdobyłem właśnie mroczną moc, tak to chyba nazwijmy. Bo wcześniej na którejś z tych fontann, czy tam... As I neared the altar, I suddenly felt the Reaver quickening of its own volition. Just as in William's chapel, the balance of power tangibly shifted. Voracious and willful, the Soul Reaver was now in control. And I, merely its helpless puppet. The Reaver plunged itself into that mysterious altar, and devouring the energy that emanated from within, drained this place of its power. Thus sated, the Reaver released me. And I realized as I recovered control that these ancient shrines were forges, each purpose-built to enhance the Reaver with elemental power. A więc nie tylko mamy nowy żywioł, pożeracza dusz, naszego miecza,
ale również zwiększone hapsy. No i też to, co chciałem powiedzieć wcześniej, w tej kapliczce, teraz po prawej stronie, jak wyjdziemy, jest właśnie w niej. Purpose of the mysterious basins I had seen throughout my journey. They were elemental fonts, each attuned to a fundamental essence. When I forged the blade, every font in Nosgoth with the same elemental attunement was simultaneously quickened. The Reaver's enhancements were never permanent, but these fonts enabled me to re-imbue the blade by bathing it in the elemental energy distilled therein. No i właśnie dzięki temu mamy moc żywiołu w naszym mieczyku. Jestem ciekaw tylko, jak go wyłączę i włączę. To dalej zostaje. To elegancko. Concentric circles, one eclipsing the other. I recognized this symbol from the door sealing that other ancient shrine, the one I had seen in the lake outside the Sarafan stronghold. Perhaps now, armed as I was with the elemental power of darkness, I could return and gain entry. You're a ragged excuse for a savior. Vorador. I see my reputation precedes me. It does. All good, I hope? I've been watching you since you emerged from that accursed stronghold. Strange that your arrival coincides with the corruption of the pillars. But I'm wondering, are you the catalyst of these events? Or the answer to them? I don't know what you mean. I will speak plainly then. I distrust your origin, stranger. Seeing you crawl from the putrid depths of Mobius's keep makes me question your purpose here. And what should I make of your appearance? Not human, clearly, and more demon than vampire. And the pillars. It is no mere coincidence that your arrival in that clearing heralded the pillars' decay. And so I ask you plainly, are you the instrument of the pillars' destruction or their salvation? Neither. Very well. Let us look at the other side of the coin. I have followed your journey and watched as you blithely unlocked secrets that have been sealed and forbidden for thousands of years. The path you have been treading is open to only one being. You don't know what you are, do you? I have been many things. If you find me ignorant, enlighten me. What's the point? This world is beyond redemption. Let the human cattle have it. I would expect better than meek capitulation from you. Centuries of persecution have taught me well. 500 years ago, our race was nearly exterminated by the fanatical crusades of the Sarafan. And now the same sick drama unfolds again. In merely a decade, Mobius's cutthroat citizen army has nearly accomplished what the Sarafan could not. Vampires meddling in the affairs of men. Look where it's brought us. What am I to make of these secrets I've uncovered, then? The depictions of the winged race, the pillars, and the Reaver. Fairy tales, boy. The delusions of an ancient culture clinging to hope long after the world had discarded them. Their bloodline trickled away, until only one of the ancients remained, sustained solely by obligation and his unfaltering faith in the old prophecies. But you see, even if you are who you appear to be, it no longer matters. You're simply too late.
Janos Audron, the Reaver Guardian, the last of the ancients, and my maker, was murdered by the Seraphan nearly 5 centuries ago. He alone would have the answers you seek, but his secrets died with him. I don't know how you've come even this far without his guidance, or without the Reaver, stolen these 500 years ago by the Seraphan. I'm afraid, my friend, that you and all of us are out of luck. I had no less reason to trust Vorador than anyone else I had met. In fact, the ancient vampire was the most forthright being I had encountered thus far. If Janos Audron was the key to all this, then I would find him, and Mobius's time-streaming device would provide me passage. But first, I had to find a way back into the stronghold, and I suspected I would find the means within the lake's mysterious shrine. Nie lubię tylu rozmów w tej grze, bo później trzeba masę tłumaczyć. Z drugiej jednak strony, tłumaczenie biorę z pewnej stronki Log Archives. Wyjątkowo bardzo dobrze dzięki temu się obrabia. Dla mnie jest znacznie mniej roboty, bo wystarczy mi już szczęśliwie tylko skopiować, a nie tłumaczyć i tak całości. Z drugiej jednak strony, nawet mimo tego, że mam te tłumaczenia, i tak potrzeba masę czasu, żeby ogarnąć. No i wracamy. Raczej reszta podróży powinna się odbyć bez problemów jakichkolwiek. Zajdziemy sobie, zdobędziemy zapis. I na ten odcinek to będzie wystarczające. Ah, my wayward child returns. Having unearthed more than you'd like, I suspect. What am I to make of these ruins that litter the land, and these images here in this chamber? Merely the deceits of a failed civilization. You are being misled, Raziel. This ancient race hoped to manipulate the future with these scrawled misdirections. You must tread carefully. There are dark forces at work in this world, bent on subverting your true destiny. I have no doubt of that. The question is, am I in their presence right now? Your arrogance will spell your demise, Raziel. Deny my will, and the arc of your destiny will reach a sudden conclusion. Your threats are unmoving. Even now, I'm beyond your reach. My reach is longer than you realize. This is a very dangerous game you're playing, Raziel. No i mamy to. Na ten odcinek będzie to wszystko. Nie będę go przedłużał, bo zeszło troszkę samo nagranie. Zwłaszcza, że trzeba sporo przechodzić z jednego miejsca na drugie, odnaleźć oczywiście. Także, mimo że ja co nieco wytnę i dla was to będzie krótsze, dla mnie samo nagranie się przedłużyło dość sporo. Także nie chcę dodawać sobie dodatkowej roboty, którą mogę sobie oczywiście rozłożyć na więcej odcinków. Także dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w przyszłych odcinkach. Miłego dzionka, miłego wieczoru. No i na razie. Hej!